hej kochani. I co, kolejny odcinek nagrywamy? Teraz wiecie co? Chciałem wam podzielić się z wami taką myślą, że to przychodzi taki moment do mnie, takiej ekspresji z siebie i ja nie mogę nic na to poradzić. Ja po prostu dzielę się, bo tak czuję i tyle. A ja nie wiem, jak długo będę nagrywał te filmy. Te niezgodny, niezgodna. Kolejny część, już nawet tam nie mówię, która. Po prostu teraz pomyślałem, że podzielę się z wami wczorajszym doświadczeniem, jakie miałem. Bo było czymś fajnym. Inaczej i to odczytałem, inaczej to uwolniłem. Byłem w sklepie w Norwegii po zasłonę taką, która powoduje, że jak zasłonisz okno, to masz sypialnię tak jak jaskinie i uwielbiam, że zasłaniam i nie widzę czubka własnego nosa. I rano ją wypróbowałem i naprawdę faktycznie było też ciemno, mocno. Delikatnie światło przebijało, ale to jest do skorygowania. I powiem wam, że byłem w tym Europrisie i szukałem na regale tych zasłon, bo myślałem, że tam znajdę i posiłkowałem się czatem GPT, żeby mi podpowiedział, które byłyby lepsze. Ale mówi, że nie ma tutaj takich, jakie potrzebujesz. No i stałem przy tym regale, była ta promocja tam po 50, po 100 koron one były. To taniej chyba, nie wiem, niż w Polsce. Naprawdę dobrej jakości. I powiem wam, że poczułem w pewnym momencie, usłyszałem pewien głos i całe ciało moje się zawstydziło. I to było takie nawet dość mocno odczute. No i co zrobiłem? Zaobserwowałem to. Cały sklep znikł. Skupiłem uwagę tylko na sobie i zacząłem oddychać. Zacząłem normalnie oddychać, tak jak praktykuję to oddychanie przez dolny brzuch. I tak szybko jak ta energia się, tak szybko jak ten wstyd się pojawił w tym ciele, nazwałem to, nie jestem tym wstydem, to tylko emocja i to normalnie tak szybko jak weszło, tak szybko wyszło. No i powiem wam jedną rzecz, że zrezygnowałem z tych zasłon, mówię, no dobra, to może poszukam w innym sklepie. I poszedłem 10 kroków dalej w tym sklepie i na innym regale, w ogóle niezwiązanym z tym, było kilka zasłon. I uwierzcie, że tamte zasłony były. To było magiczne. Odpuszczenie tego, co chcę i z automatu pokazało się w innym miejscu. Ja nawet nie musiałem się pytać ekspedienta. I potem zrobiłem zakupy i z tymi zasłonami wróciłem do domu. I powiem wam inną historię, która spowodowała w tym ciele poczucie winy. I też to zaobserwowałem. Wszedłem do mieszkania kolegi, z którym mieszkam. Ma tam problemy finansowe. Nie tylko finansowe, ale inne. I odczuwałem dziwną energię, gdy ja uświadamiam sobie, że nie jestem ratownikiem medycznym, nie jestem ratownikiem świata, nie przybieram żadnej roli, nawet tej roli echo w Nordic Wild West to nie jest rola dla mnie. Ja tego tam nawet nie chcę, ja tam pojawiam się jako obecność. Ja oddaję ten projekt komuś innemu, żeby tym się zajmował. Już wiem, jaki będzie profil tego projektu, że to będzie fundacja, która spowoduje, że nie będzie niczyj ten projekt. Nie będzie
fizycznego podmiotu chyba, mi się wydaje. No podzielę się z wami w innym filmie na ten temat, ale echo tam ma być tylko obecnością. Pokazać się, znaczy nawet się nie pokazać. Przejść w tą przestrzeń tam w Nordic Wild West, a wszyscy inni, którzy tam będą przy koniach, przy ognisku, przy spędzanym czasie razem, odczują to. Ja tego nie muszę. Jedni stamtąd uciekną, drudzy powiedzą: o kurde, ja chcę w tym posiedzieć, ja chcę w tym być dłużej. Bo przed tym lustrem, którym jest echo obecność, nic się nie ukryje. Uwierzcie mi, że ja dostaję feedbacki takie od ciał, bo ja utożsamiam się też z centralnym umysłem, tym jednym umysłem. Ja jestem. No i niestety, kurde, to wszystko, to co wy, jako inni ludzie, jako inni moi bracia i siostry emanują złością, lękiem, strachem, czy wywieraniem presji na kimś, to ja to odczuwam. Ale ja już teraz nie utożsamiam się z tym uczuciem, tylko je pozwalam przepłynąć sobie. No i to do końca nie jest takie dobre, no ale nikt nie powiedział, że tu kurde będzie sielanka po przebudzeniu, że będziesz się unosił w powietrzu. To jeśli chcę bawić się w tej rzeczywistości dalej, jako obserwator, jako ktoś, kto jest ciekawy tej rzeczywistości inaczej, patrząc na nią, nie patrząc na nią z roli lęku, zagrażania czy strachu, tylko z ciekawości, z takiej, ja nawet jak jadę tym samochodem, to przeżywam takie dreszcze radości. To jest już takie naturalne, to nie jest już takie ekscytujące się, że ja tam podskakuję do góry. Nie, to jest takie bardzo fajne uczucie. I ja nie jestem na żadnych dopingach, bo ja nie potrzebuję tego. Jedyne co karmię tym ciałem, to zdrowym jedzeniem i czasem sobie pozwalam na takie też te przyziemne jeszcze te kaprysy. No ale tak ciało ma, no kurde, że tego cały czas będzie w tym ciele do końca życia, tak? Do końca aż to ciało nie zostanie zostawione przez duszę. Także powiem wam, że ziebać mi się chciało. Powiem wam o tym, że tak, najfajniejszą tą rzeczą jest ta ekscytacja tej rzeczywistości. Ja się tego uczę, pozwalam sobie na błędy. Ja nie pokazuję wam tutaj jakieś, nie wiem, nie mam kobiety, która mi pudruje nos, albo ja nawet się nie chcę pokazywać już. To już nie jest związane z osobą, z imieniem i z nazwiskiem. Tutaj nie ma. To jest zupełnie inny oddech jest, inna przestrzeń, inaczej patrzysz, inaczej doświadczasz tej rzeczywistości. Już nie sugerujesz się podpowiedziami innych, bo to jest, widzisz, że patrzysz, że ktoś ma masę programów, a on mówi: nie wchodź tam na ten lód, bo popęka i tak dalej i możesz utonąć albo coś. Ty wchodzisz i on nie wie, co powiedzieć. Bo on żyje cały czas w tym jednym doświadczeniu, w jednym strachu. Jak zostawisz to wszystko, jak zostawisz tego tak jakby straszyło nas przez całe życie. I uwierzcie mi, że... Znaczy, nawet nie wierzcie mi, ja tak mówię, nie wierzcie mi, albo o kurde, ale to nie, ja was nie kieruję do tego, żebyście wy mi wierzyli. Żebyście, jak słuchacie tego, żeby jakieś słowo klucz odblokuje was, pokaże, dotknie was, to nie będzie, ja was nie popycham, nie szarpię za rękę, za mankiet i tak dalej. Ja robię zupełnie coś innego, dzielę się z wami tym, co czuję, tym,
wiosnę całym sobą czuję. To jest niesamowite, uwierzcie mi. Ja nie czułem tak pół roku, jak no zima trochę nie jest do końca takim przyjemnym odczuciem, ale wiem, że po tej integracji, po tej śmierci wyrasta tylko coś innego, rodzi się coś nowego, żeby coś nowego się urodziło, coś starego musi, to wszystkie moje inne stare programy, jakieś myślenia albo emocje są uwalniane. To jest piękne. To co, wezmę łyka kawy. Jak nagrywam te wideo, to uwierzcie mi, że ja nigdzie się nie spieszę. Ja się delektuję tą rzeczywistością w fantastyczny sposób. I powiem wam, że dlatego niektórzy cierpią w tej rzeczywistości albo mają różne problemy zdrowotne, finansowe, czy w związkach, czy z innymi, z kontaktem z innymi, tylko dlatego, kochani, że wasze myśli zostały wam skradzione od samego początku. I powiem wam jedną rzecz. Już trochę tych rzeczy jest, nie? Może w którymś filmie przeskoczy i będę używał innych słów. Powiem wam, że jak widzę te programy, na przykład mechanizmy w rodzicach, w dorosłych ludziach, którzy mają dzieci i robią to tym dzieciom, to oni nawet nie wiedzą, że to robią. Dacie wiarę? To tak samo jakby byście się urodzili w domu, gdzie pije się z brudnych szklanek, w ogóle się ich nie myje i robi się herbatę, kawę, trochę tam się wywala tych fusów i dalej się robi i potem pewnego dnia ten świat wyrywa was z tego domu i jesteście gdzie indziej. Coś się dzieje, na przykład wpadacie do rzeki i tam przepływacie kawałek, ktoś was wyratuje i zabiera was do domu i nalewa do czystej szklanki wodę i podaje wam ją, a wy kurde jesteście w mega kosmicznym szoku, że ale jak to? Ale czemu ta szklanka się świeci? Czemu ona jest inna? Czemu ta woda jest czysta? Wygląda inaczej. Co jest? Inaczej smakuje. Co jest? Dlatego, że te programy, które, jak powiedziałem, że skradziono wam te myśli. I uwierzcie mi, na takim stopniu, na takiej płaszczyźnie mi uwierzcie, że jak zaobserwujecie to sami, to zobaczycie magiczną rzecz. Zobaczycie, że no zobaczycie, kochani, powiem wam jedną rzecz. Zobaczycie, że te mechanizmy w was nie są wasze. Te myśli, kurde, które są jak zdarta płyta, które jego umysł puszcza non-stop, bez końca, żebyście tylko wpadali w te... On was zna lepiej niż wy sami. Bo jak spaliście, to on was zna od podszewki. Wie, czego się boicie, wie, czego potrzebujecie, wie, od czego jesteście uzależnieni. I wszystko wam podsyła. Wszystko. Jeżeli uświadomicie sobie to, że te myśli zostały wam skradzione, czyli jak rośliście jako małe dziecko, to nie mieliście własnych myśli. Wy pracowaliście na prawej półkuli. To lewopółkulowcy wam zasiali w tej lewej półkuli sam shit. Sam fake. Rodzice, czy bliscy, czy znajomi, czy otoczenie nie mogli wam dać niczego innego, jak sami nie mieli. Pokazali wam brak miłości, brak bycia ze sobą, patrzenia cały czas na zewnątrz i utożsamiania się z imieniem i z nazwiskiem, bo tak zostali wychowani. Oni zrobili mega robotę, najlepiej jak potrafili. Ale jeżeli to do ciebie dotarło, to zadaj sobie pytanie, dlaczego ty tego słuchasz teraz?
Dlaczego zatrzymałaś się, czy zatrzymałeś się na tym filmie, na tych słowach? Dlaczego nie przełączasz? Jak usiądziesz w pokoju i zaczniesz obserwować swoich bliskich, znajomych, rodzinę w ciszy, zobaczysz, na jakich mechanizmach oni jadą. To jest tak bardzo łatwo zobaczyć, jak się usiądzie w kąt pokoju, na fotelu, albo najlepiej udać, że się śpi. Kurde, zamknijcie oczy i zobaczycie. To jest przerażające na początku, bo z automatu zaczynasz się wybudzać i to jest lepiej jak się śpi, tak jak nawet w Matrixie powiedział ten łysy aktor, który zdradził, Cypher chyba miał na imię, w pierwszej części Matrixa, jak on zdradził z tym agentem, że wyda ich Morfeusza, mówi: ja nie chcę niczego wiedzieć, wsadźcie mnie do tej kapsuły, ja o niczym nie chcę pamiętać. Mówi: wiesz, tego agenta, wiesz co najlepiej, co najlepiej, co dla mnie jest najlepsze? Wiem, że ten stek nie istnieje, trzyma na widelcu kawałek mięsa, kawałek steka. Mówi: wiem, że ten stek nie istnieje, a Matrix powie mi, że ten stek jest soczysty i kruchy. I wkłada go do ust, zagryza, rozpływa się w tym i mówi: teraz wiem, że niewiedza to błogosławieństwo. No i dla niego to jeżeli bardzo łatwo jest wrócić, jak się tak, albo możesz udawać, dobra, to niby poudaje, jak coś zaczynasz odczytywać, to niby poudaje, że dalej jestem z nimi. Ale jak zapali się w tobie światełko, to uwierz mi, że wszyscy dookoła będą, kurde, pokazywać tobie, gdzie twoje miejsce. Że już nie rezonujesz na tej częstotliwości i będą tak, jakby cię wyganiali z podwórka. Wtedy zadajesz sobie pytanie, co jest, kurde, grane, i ogniwcość zabiera ci wszystko. Ale to nie zabiera tobie prawdziwemu. Nie zabiera, bracie, drogi siostro, kochana istoto. Nie zabiera tobie nic. Nigdy tym nie byłeś. Nigdy nie byłeś imieniem, nazwiskiem, programem. Tak jak w tych filmach mówię, bratem, siostrą, żoną, mężem, whatever, kimkolwiek. Ty byłeś czystym istnieniem, czystym życiem. Nie byłeś żadnym katolikiem, jak tam mają, kurde, tymi religiami całymi. Nie byłeś nigdy tym. Nie byłaś. W tej ciszy się z wami nawet komunikuję. Tu nie ma strachu na to, że wy odłożycie ten film albo nie odłożycie. Ego może sobie już szeptać jakieś podpowiedzi i tak dalej, ale to już nie ma racji bytu. Nie wiem, czy chyba nie dokończyłem wam tej sceny odnośnie tego znajomego, co tam ma te problemy, i przyszła do niego znajoma taka i widocznie się jej pożalił chyba. Tak mi śpiewał umysł. Nie kupiłem ani tej umysłu narracji, ani tej energii, którą odczułem. Przyszedłem po prostu do łazienki, pooddychałem i tak samo jak w tym sklepie czułem poczucie winy, ale już się z tym nie utożsamiałem. Powiedziałem, że widzę poczucie winy, ale już nim nie jestem. I wtedy ja jestem miłością, ja jestem obecnością, ja jestem obfitością wszystkiego, co jest. Ja się nie martwię. Ten umysł nie zagra mi, że słuchaj, ty do roboty nie chodzisz, to coś zabraknie. Ja jestem w zaufaniu, w prowadzeniu. Jak żyje się w umyśle, to widzisz, co on ci gada. Albo inni w umyśle, co ci mówią. A jeszcze jak powiesz, że zwalniasz się z pracy, nie pracujesz i ufasz życiu, to spróbuj tak powiedzieć, to zobaczysz, jak cię obsypią laurkami takimi fajnymi. Wow! Jak chcesz wyjść z tych schematów. Pięknie na TikToku dostałem taki fajny film. To w następnym odcinku opowiem trochę o tym, jak
mechanizmach i nie widzą tego. Mówisz sobie, co jest grane. Ja uświadamiam sobie, że ja nikogo nie mogę uratować, słuchajcie. Dacie wiarę? Do mnie każda pora roku, która przychodzi, to pokazuje mi, że tą wodę, którą zamieniłem w wino, jak Jezus nie zamienił wody w wino, to jest przypowieść, to jest niskie wibracje zamienił w wysokie wibracje. Ja teraz jestem w odczuciu mega spełnienia, mega obfitości, mega wewnętrznej harmonii, mega, nawet jak gdzieś te myśli przechodzą, przepływają, to tak jakby mówię, był słońcem albo niebem, a widzę te chmury, że one przepływają, mam to gdzieś normalnie. To jest chora narracja umysłu. On jest chory. Umysł jest chorobą. Tak jak agent powiedział w pierwszej części. Że człowiek dla Ziemi jest rakiem. Jak bakteria. Możesz tutaj mnie nawyzywać, naobliżać mi albo powiedzieć, dobra, weź, albo wyłączyć te wideo. Ale gdy posiedzisz chwilę dłużej, to uświadomisz sobie, że gdy w prawdzie posiedzisz, nie odrzucisz to i powiesz, a dobra, ja włączę sobie tam kurde Netflixa, serial jakiś fajny, albo PSP sobie włączę. Ale możesz wrócić do tego za tydzień, za miesiąc. Powiesz, kurde, albo rozejrzysz się po tej rzeczywistości. Zobaczysz, jak ludzie żyją. Jak te schematy się powtarzają, jak historie lubią się powtarzać. Wojny i te sprawy, kurde, to są pętle, to jest ciąg Fibonacciego jest wszędzie. Na giełdach i tak dalej, a ludzie ciężko pracują na pieniądze. Kurde, jak ja mówię, że teraz pieniądze na mnie ciężko pracują, to każdy się patrzy na mnie jak słup na malowane wrota. No to, i takim ludziom nie wmówisz takich rzeczy, bo oni żyją ich programy egoistyczne w głowie i władcy w ciągu dnia rozwalają takie pieniądze, że się w głowie nie mieści. Latają po sklepach i co nie zobaczą kolorowego, to chcą. A ja wchodzę do sklepu, gdzie jest tysiące rzeczy, a wychodzę z 2, z 3 produktami. I jeszcze czasami kupuję to za połowę ceny. I ja nie szukam tego na połowę ceny. Ja po prostu, tak jak patrzyłem na wkłady do szczoteczek i mówię, kupię jak będą za połowę ceny. I wszedłem wczoraj do tego Europisu, no i były za połowę ceny. I te firany, te zasłony, które potrzebowałem, też były za śmieszne pieniądze były, nie? Ale ja jestem stanem obfitości, nie mówię, że jestem w braku albo że nie mam pieniędzy. I jak ktoś idzie, to widzę, że ledwo koniec z końcem wiąże, on idzie i kupuje takie zasłony, kurde, 2, 3 razy, 5 razy drożej. Albo 2 razy nawet drożej. I tu nie chodzi o to, ja nie pokazuję tego wam, że ja pokazuję wam, że jestem lepszy. Tu nie chodzi o lepszy czy gorszy. Zadaj sobie pytanie, czy tym życiem, którym żyjesz, jest dla ciebie odpowiednie. Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, to popatrz, tak jak ci podsunąłem w połowie tego filmu, podsunąłem ci podpowiedź, popatrz na rodzinę, na bliskich, na męża, na dzieci, zobacz, jak oni żyją, co robią. To są cudowne istoty. Ale sama albo sam przekazałeś im tą wiedzę i to nieświadomie. Dzieciaki chłoną jak gąbka, kurde. Jak będziesz na przykład siedział w towarzystwie, tak jak jest powiedzenie, jak wejdziesz między wrony, to musisz krakać jak one. A ja jestem, kurde, orłem, ja nie jestem żadną wroną. I też to, że jestem orłem, nie znaczy, że jestem lepszy. Po prostu orzeł to wzbija się w górę, nie lata z wróblami, z wronami czy z innymi ptakami i szybuje, łapie ten fajny prąd. Ja robię pewne działania, puszczam to i obfitość sama przychodzi do mnie. Ja robię dla kogoś coś innego, z drugiej strony przychodzi. Nie musi mi ta osoba dawać, której pomagam. I nie wszystkim pomagam. I nie kupuję żadnej narracji wysyłanej z zewnątrz, wysyłanej mi ze wzrokiem albo z mową ciała. Ja nie kupuję tej chorej narracji, tej egoistycznej, która mi pokazuje, że ja mam być w poczuciu winy. What the fuck? Spadaj na drzewo.
finansowe, kurde, ciągnące się latami. Listy, kurde, leżą na podłodze w domu. Tam pukają, kurde, wierzyciele, komornicy. Ale nikt tego nie chce zobaczyć. Nie chce zobaczyć prawdy swoich działań. Ktoś mówi, o, ja jestem tak jak ty, Echo, o, fajnie, wow, super. Superancko normalnie. Zmieniam imię z Jarka na Echo i jestem tak jak ty, wow. Zmieniam imię swoje na jakieś tam, wymyślam sobie i już wszystkie problemy znikają. A środek jaki jest? Bo tak jak ja bym jechał Polonezem i miał Ferrari silnik, a ktoś ma dużego Fiata i ma na 2 cylindrach mu przepuszcza, kurde, pierścieni mu przepuszczają, pluje olejem, ale mówi, nie, ja jestem taki sam jak ty, bo też mam taki podobny samochód do twojego. Ale tu nie chodzi o to, ja się z nikim nie ścigam. Ja żyję w tu i teraz, ja cieszę się rzeczywistością. Ja nie potrzebuję ludzi do tego, żeby się cieszyć. Ten magnetyzm, który odpaliłem w sobie, to ja idę i ludzie przychodzą, uśmiechają się do mnie. A to, że mieszkam akurat w takim domu, który energetycznie ze mną, ale ja tam jest energetycznie ze mną nie współgra, ale ja tam jestem na naukę. Jak ja się dowiedziałem, że jestem tam po coś, żeby zobaczyć jeszcze więcej mechanizmów, jeszcze więcej programów, to ja się z tym mam nie utożsamiać, no to właśnie się nie utożsamiam. Bo ja nie idę w traumę, nie idę do kogoś, ktoś udaje, że wszystko jest ok, bo walnie sobie garnucha albo zarzuci coś, jakieś psychotropy i wtedy on będzie na moim poziomie. Bo ja tego nie robię. I oni przy mnie wiedzą, że oni są uzależnieni od wielu rzeczy, ale nie potrafią się do tego przyznać. Ale nie przede mną, przed sobą. Uciekają. Palą głupa, że jak im odetną prąd czy coś innego, to jest takie wow, kurde, serio? Ogłosili w wiadomościach, że dzisiaj święta są? Coś pięknego normalnie. Boki zrywać. Ale ja wierzę, że są te istoty takie, które też są przebudzone, świadome, bo są na tym YouTubie i oni nie kłamią. One nie kłamią, te istoty. Sporo ludzi się budzi i podnosimy tą częstotliwość Ziemi, żeby inni też dostawali rykoszetem. Ale pozytywnym rykoszetem. Tam nie ma hejtu, tam nie ma żadnych programów. Ja Cię niczym nie programuję, droga siostro, drogi bracie. Chcesz to tego słuchaj, nie chcesz to włącz sobie tam, kurde, jakiś inny podcast, gdzie tam jest pierdalamento takie fajne, że uszy więdną jak się słucha. Jeszcze sypią mięsem, czym popadnie. Albo śmieją się z innych, ubliżają innym. To, co ja mówię o innych, to daję Wam taki wzór, który sam widzę. Ja nie chcę na nikogo nagabywać, ani nikogo strofować. Ja to mam to głęboko gdzieś. Przy mnie możesz się czegoś tylko nauczyć w mojej obecności. Ja od Ciebie. Ja nie mówię, że jestem mistrzem. Ja żadnym mistrzem nie jestem. Ja jestem obecnością, stanem. A nie, że przybieram jakieś imię i mówię, o dobra, to ja do tej zagrody Ciebie nie wezmę, ale do tamtej jak ktoś Cię weźmie, to super, wow. Jak inni nauczyciele tak samo. Mówią o tym, że są nauczycielami. No i ja tak samo mówię, ale ja nie mówię, że jestem nauczycielem, jestem stanem obecności. Więcej się od siebie nauczymy, jak będziemy ze sobą w ciszy, w takiej ciekawości życia, niż w jakimś uczeniu się czegokolwiek. Odkrywaniu na nowo. Wchodzisz w przestrzeń, na przykład idziesz do stadniny, do konia na pastwisko i idziesz i nawet jak umysł Ci psioczy, że czy ktoś z rodziny Ci powiedział, że wujka, ciotkę kopnął koni i tak dalej i masz już program zakodowany, że konie są ble, bo ja taki miałem. Ja konie kocham, ja je czytam. I mam tam, jak biorę siodło, to mam takie coś, że przechodzę obok. Ale w zaufaniu przechodzę. Bo ja ten koń mnie czuje bardziej niż mnie widzi. Tak samo jak ja go czuję. To jest właśnie pokazane w awatarze, ta więź, którą
oni dotykają tymi włosami. No i teraz widzę dwa konie, kurde, fajnie na tym pastwisku, ale fajnie. Jak ja je widzę, to normalnie cały ja jestem się śmieje. Widzę, że konie chodzą po trawie, robią 1 i 2 na trawie i jedzą tą trawę, no to zadajcie sobie pytanie. Tak, kochani. Ja nie mówię, że ci inni moi bracia, ja w tych braciach i oni we mnie, co oglądacie ich filmy, seriale czy cokolwiek, one są potrzebne do pewnego momentu, aż ta twoja świadomość się wybije trochę na inną częstotliwość i zwymiotujesz. Odbije ci się. Powiesz już dość. Mam dość siedzenia przed telewizorem, w telefonie. Ja chcę wyjść do świata. Ja chcę wyjść oddychać. To jest piękne. Ja tu nie puszczam tych filmów, żeby się chwalić. Albo żeby gdzieś zapłysnąć. Nie wrzucam to w CapCut, program, który kurde wam narzuci tutaj Nordic Wild West, będzie się błyskało, będzie za lajku i tak dalej. Na początku w tych filmach to robiłem, a potem mówię, co ja robię w ogóle? Prawdziwe światło, prawdziwa wiadomość idzie w energii, a nie w obrazie. To co ja robię, to jest... Ja staję się magnetyczny na tych ludzi. Przecież jak oglądasz, słuchasz, to drogi bracie czy siostro, to zadaj sobie pytanie, dlaczego ty to słuchasz? Dlaczego ty to słuchasz? Dlaczego nie słuchają? Dlaczego ty sam to znalazłeś? Dlaczego twoi znajomi, twoja rodzina, bliscy nie słuchają tego? Albo weź im to puść. Jak z tobą to rezonuje, oni powiedzą, weź olej, czego ty słuchasz? Weź jakiś pajacek. Włącz sobie lepiej muzę, albo się nakręć, albo weź, chodź załajamy dżonta. To z automatu od razu widzisz mechanizmy ego umysłu, który już chce cię zabrać z tamtego miejsca, z tej dobrej drogi. I na początku potrzebujesz takich pajaców jak ten kanał, jak innych słuchać, ale potem zdasz sobie sprawę, że już tego nie potrzebujesz. Że będziesz dzielił się tylko i pomagał tylko tym, którzy zasługują, a nie każdemu na swojej drodze, płacąc sobą. Na początku chcesz ratować, chcesz pomagać innym, ale oni to wykorzystują. Ja złapałem się na jednej rzeczy, jak ja powiedziałem kiedyś komuś, że jesteś dobrą osobą, to uwierzcie mi jedną rzecz. Jak kupił ego tą narrację, jego ego kupił tą narrację i zaczął wyzywać ludzi i nie szanować i tak dalej, to powiem wam jedną rzecz, już nie mówię takich rzeczy. Już nie mówię nikomu, że słuchaj, jesteś dobry albo taki. Bo ego kocha takie rzeczy. Jak ludzie zakładają, jak ja miałem kierownika w Polsce, jak pracowałem, jako Jarek, o kurde. Krzyż to miał, kurde, większy niż, kurde, chyba swoje buty na klatce piersiowej. A co on robił w pracy? Jak traktował innych, to powiem wam, że daleko odbiegało od tej religii. No ale jego ego kupił sobie narrację piękną, przejął rolę katolika. No i kurde, był święty. No jak był święty, to wszystko co robi to jest święte, nie? A ja sobie pozwalam na błędy. Pozwalam sobie na to, że to co mówię dzisiaj w waszym czasie, w waszej rzeczywistości za kilka lat nie będzie miało sensu. Może nie do końca nie będzie miało sensu. Cały czas to ewoluuje. Dlatego świadomość się podnosi. Potem te słowa są też źle rozumiane. Ale tak fajnie jak Neil Donald Walsh, rozmowa
konwersacja z Bogiem, fajnie mówił, że rozpoznacie to, bo wszyscy zaczną mówić to samo. I to jest to. Tam nie ma... Ja cię nie zachęcam do tego, żebyś wziął karabin i leciał kurde na Rosję czy na Ukrainę, bo to są moi bracia i siostry tam. Oni jeszcze tego nie rozumieją. Oni żyją pod rozkazem, no to oni idą, się zabijają. Jakby mi ktoś powiedział, idź i zabij tego brata, masz tu karabin, bo on jest wrogiem, no ja bym powiedział, no z tego mojego stanu, no to mi tego nie powie, bo nikt do mnie nie podejdzie w takiej częstotliwości, ale nikt mnie nawet nie zobaczy w tej częstotliwości. I dlatego ja co chcę to... Znaczy, no nie mówię do końca, że co chcę to robię, tylko po prostu to jest inna plansza. Tu jest tak jakbyś jakbyście wiedzieli jak grać się w Herosa, to tak jakbyście zrozumieli jak ta gra jest w Herosa. Odkrywasz, ale jesteś na innej planszy. I widzisz wszystko, tam już nie ma zamglone, że odkrywasz pewne tylko ta plansza już jest widoczna cała dla Ciebie, bo Ty jesteś na innej pułapie tej planszy i tam już jest inaczej. Tam nie ma roli ego umysłu, tam nie ma grania, tam nie ma scen, tam nie ma komu zaimponować, ani przed kim się popisywać. Bo ja to robię sam, nawet nie wiem po co, po prostu czuję to i robię to. Ja nie analizuję tego, czy to jest dobre, czy nie, ja się nie wstydzę i ja tego nie poprawiam. Potem jak dodaję napisy, no to muszę trochę skorygować, bo tam czasami są podwójne słowa. Nie wiem, czy to przez zasięg, jak ja jadę przez te góry, to że narzuca 2-3 słowa, albo czasami nie złapie całego słowa, tylko jest takie, wiecie, powyrywane literki są, nie? I poprawiam to składnie, pisownie i wtedy to dopiero tłumaczę na inne języki. Jeżeli słuchasz w tym języku, a masz kogoś, gdzie w opisie, w tych napisach nie ma tego języka, to napisz do mnie maila albo znajdź mnie na nordicwildwest.com na stronie albo wyślij mi na WhatsApp informację, czy nawet w komentarzu wyślij, czy możesz dołączyć, czy jesteś w stanie dołączyć kolejny język, taki. No i nie ma problemu do tego filmu i i dołączę. Albo do wszystkich tych dołączę filmów. Bo dla mnie w YouTube Studio jest to moment do zrobienia. No manualnie do każdego filmu trzeba dodać, bo nie dodam do wszystkich, ale jeśli mi to napiszesz, to ja chętnie to zrobię. Ja tak pomagam. To jest taka służba i robienie czegoś z ducha. Bo ja w tej mojej rzeczywistości, nie w tej, to jest lustrzane odbicie, to już jest wykreowane wszystko. I ja cieszę się tym. Jestem z wami. I akceptuję, że jeśli się nikt nie chce zmieniać, to też to akceptuję, bo ja nie walczę z tym. Ale nie będę dawał z siebie niczego i ja mówię, wina na mnie nie działa i strach, lęk, niepokój. Ja tylko to przez się przepuszczam. Jeszcze wczoraj fajnie na TikToku wyskoczył mi Bruce Lee i fajnie mówi, gdy poczujesz emocję albo gdy doświadczysz jakiejś emocji, zatrzymaj się i pobądź w tym chwilę. I zobaczysz, że to przepłynie przez ciebie jak na przykład, nie wiem, koło ratunkowe przez rzekę. A ty stoisz koło tej rzeki i widzisz, że to koło jest po lewej pierw stronie, a potem jest po prawej i oddala się. Tak jak chmura. Tylko przeczekasz, ale jak wejdziesz w tą emocję, w tą narrację tej osoby, która ci to daje, jak się zaczniesz emanować, dzień, 2, 3, tego nie widzisz, tylko uderzasz w alkohol, w jakieś środki odurzające, bo ktoś ci to dał, ale nikt ci tego nie dawał. Ktoś to przyniósł, ale ty to wzięłeś. Kupiłeś nawet wręcz. Bo zapłaciłeś tą energią, czyli dzień czy 2 wałkowania tej energii, odczuwania tego, kreujesz swoją rzeczywistość i za miesiąc, za rok, za 5 lat, za tydzień, za 3 dni przyniesie ci ktoś jeszcze silniej takie emocje. I ty powiesz, co jest?
w klauniarskim przebraniu szarpał ci struny na gitarze. Pięknie, nie? I wtedy patrzysz i mówisz sobie, aha, okej, dobra, to nie będę reagował, tylko będę udawał takich samych mądralińskich jak oni. Jak ja czuję ciężką energię, to już wiem, że albo ktoś chce mnie prosić o pieniądze, albo ktoś chce powiedzieć, że to czyjaś wina. I tak jakby chcieli mi uzmysłowić to, że palą takiego głupa przede mną i jakby mi chcieli pokazać, że o, zobacz, wiesz co, nie mam pieniędzy, albo coś tam. I jakbym nie wiedział, dlaczego oni nie mają. Tak jakby zerwali się z choinki i by mi chcieli uzmysłowić, że to co leży koło nich, te butle, te proszki, te rzeczy materialne, których nawet nie chcą, nawet nie używają. A o dbaniu, o bycie wdzięcznym za te rzeczy to nie chce się mówić. No to powiem wam, że tak jakbyście z niepełnosprytnymi rozmawiali. I ja tu nikogo nie obrażam. Palą takiego głupa i myślą, że ty myślisz, że oni myślą, że to jest normalne, ale ty jesteś i czysty, i pachnący, i poukładany, i zdrowo się odżywiasz, i robisz wiele mega innych rzeczy, nie to co oni. No i wtedy widzisz dziurę u nich w portfelu. Żeby tam nasypać, to Salomon by tam nie nasypał. Dlatego pozwalasz im na degradację. Kochasz, to robi miłość, a nie miłość, którą ci sprzedali w systemie, w tej rzeczywistości. Miłość pomaga innym. Miłość bezwarunkowo pomaga. Jeżeli przejmujesz taką rolę ego, no to super, pomagasz i dajesz z siebie wszystko. I czasami to jest fajne. Zadaj sobie pytanie, ile cię to kosztuje. Ja nie mówię o zdrowiu, o utracie zdrowia, bo możesz na przykład mieć zdrowie. I to ile cię to kosztuje i ile masz zamiar opiekować się takim deficytem. Albo zadaj sobie pytanie, gdy na przykład robisz to miesiąc czasu, opiekujesz się innymi, dbasz o innych, a potem tak jak powiedziałem ci w tej rzece, że ktoś się zabiera i nie pijesz z innej szklanki, tylko widzisz innych ludzi. Trafiasz do innego towarzystwa i patrzysz i nie dowierzasz. Słuchasz, co mówią, jak pięknie mówią, jak cudownie mają posprzątane w domu, jak zdrowo się odżywiają, jak wygląda ich skóra, jak mają cerę na twarzy, jak używają telefonów, czy mają telewizor w domu, czym się karmią, nie tylko jedzeniem, czy jakimi informacjami. I z automatu nawet nie musisz mi odpowiadać, bo wiem, co odczytasz. Albo odczytasz z dwóch stron to odczytasz. Albo oni są niepełnosprytni, nierówno mają pod sufitem, że tak żyją. Może nawet trzy. Albo coś ze mną jest nie tak, albo coś z tymi ludźmi, z którymi byłem, jest coś nie w porządku. I wtedy masz wolny wybór. Albo przechodzisz na tamten świat, albo wracasz do tego w gumakach. I to nie chodzi o to, że gumaki to coś złego. Wtedy uświadamiasz sobie, jak ludzie na przykład świadomi żyją. Nie żyją w związkach, nie ma żadnych kontraktów weselnych, nie robią imprezy dla innych i zakrapianych weekendów. Nie robią sobie dzieci jak wyjście do McDonalda, tylko
tylko świadomie podchodzą do tego, że jak chcą mieć dziecko, to chcą mieć dziecko, które jest energetyczne, albo są w takim stanie energetycznym, że pozwalają sobie na to, żeby dziecko przyszło na świat, bo te dziecko, które przyjdzie, ma coś jeszcze większego, będzie miało do zrobienia. Z tym się spotykasz potem. Drogi bracie, droga siostro. A nie z takim, jak ja dla fanu przeglądam sobie portale randkowe, albo dla fanu zaglądam na tych Tinder, na te portale, które są tworzone i to w ekspresowym tempie, to uwierzcie mi, że tam większość, 90% kobiet jest, 80-90% kobiet jest, mam dzieci. Narobią sobie kobiety dzieci w związku małżeńskim, rozstają się, bo przychodzą tutaj doświadczać cierpienia i obudzić się, a nie żyć w sielance. I te pierwsze fazy, jak właśnie tutaj podkreślam wam film, oni żyją. Film na YouTubie, 1988 rok. Facet, który ludzie, którzy są świadomi, wynajdują okulary, które zakładasz na nos i patrzysz i widzisz prawdę. Gdzie pod reklamami są bądź posłuszny, rozmnażaj się, konsumuj, nie podważaj autorytetów. Inny facet macha pieniędzmi, a on widzi przez te okulary, to jest twój Bóg. I dlatego pieniądze dla mnie, one przychodzą, ale one nie są już moim, ja nie jestem ich więźniem, o tak. Nie ma ich, zaje fajnie. Są, też fajnie. I też uczę się żyć na nowo, z ciekawością, z odkrywaniem. Się wydaje, że te moje tematy już wiecie, dobiegają końca, że będę kończył z tym nagrywaniem, bo tak naprawdę zdaję sobie sprawę przy tym, jak mówię w tym monologu, to zdaję sobie sprawę, że robię coś wyjątkowego, ale robię coś wyjątkowego nie dla poklasku, tylko dlatego, że jeżeli jest tutaj ktoś z was, kto zaczyna czuć, tak jak fajnie Budda podkreślił, że budował zakon dla tych ludzi, którzy czują, którzy widzą mechanizmy, którzy doświadczają tej rzeczywistości inaczej niż przez to, że ktoś im powie, że za płotem jest wróg, to masz się bać albo masz iść do tego, masz omijać tego wroga. Ja idę do tych ludzi, nawet jak mi ktoś powie, że on jest ble, to ja i tak idę z czystą kartką. Ja chcę tą osobę poznać. A to jak patrzę, jak ludzie żyją w mechanizmach, dopóki się nie zmienią, to ja z nimi nie mam kontaktu. Omijam je, wycofuję uwagę. Moją świetlistą, piękną, czystą, klarowną energię wycofuję. Ja nie chcę się ubrudzić sitem. Jak oni mówią, że są oświeceni, super, no to ja mam sitową energię, ja nie chcę ciebie ubrudzić. I super, fajnie. Uwielbiam prowadzić te swoje z sobą monologi. Uwierzcie mi, to jest najfajniejsza rzecz. Tam nie ma strachu w tym, że ktoś mnie będzie oceniał, albo ktoś mnie będzie krytykował. Bo tu nie ma kogo oceniać, a nie ma kogo krytykować. Ja to puszczam tak, jakbym puścił taką łódkę, którą robię się w szkole takiej się robiło podstawowej. Łódkę taką z papieru i się puszczało, albo topiło się marzannę na 1 maja chyba, czy na 1 kwietnia. Rzucało się do rzeki, ona płynęła.
mnie bogactwo to jest ten wolny czas mój, spędzony w przyrodzie, w spędzonym czasie ze sobą, w obecności, w uważności takiej fajnej. Pozdrawiam Was, kochani, ze ścieżki Nordic Wild West.